Witajcie w kolejnym odcinku z serii Nowol Podcast. Naszym gościem dzisiejszym jest Mieszko Piśmienny, starszy specjalista do spraw car refinish w Nowoli i długoletni już pracownik tajnego laboratorium badawczo-rozwojowego w Nowol. Witaj, Mieszko. Dzień dobry, witam wszystkich. I dla mnie osobiście jest to duży zaszczyt, że dzisiaj mogę z tobą rozmawiać. Naprawdę mieliśmy kilkanaście wspólnych realizacji i wspólnych projektów i zawsze bardzo dobrze mi się z tobą współpracowało i twój profesjonalizm jest godny podziwu, ale zacznę od kwestii, która dzisiaj będzie nas nurtować najbardziej. Powiedz nam, dlaczego pomalowałbyś, polakierowałbyś swoje auto Cobrą Badliner. Na początek chciałem podziękować ci za taki wstęp po prostu tutaj, jest to bardzo miłe z twojej strony. Nie skłamałem w żadnym momencie, także nie musisz się przejmować. I dlaczego pomalowałbym swoje auto offroadowe Cobrą? Co prawda auta offroadowego nie posiadam, natomiast posiadam kilkunastoletniego Fiata, którego myślę, że z chęcią bym pomalował Cobrą. Cobra jest to dosyć ciekawy wyrób, który tak naprawdę daje nam dużą ochronę właśnie mechaniczną, czy przed warunkami pogodowymi, czy na różnego rodzaju zadrapania, zarysowania. I też bardzo ciekawy jest efekt wizualny przede wszystkim też tego wyrobu tak naprawdę, tak? Jest to, jadąc gdzieś powiedzmy po mieście i widzisz takie auto, to po prostu od razu zwracasz na to uwagę, tak? Coś niestandardowego. Dokładnie, tak, jest to coś niestandardowego, co nie jest spotykane na co dzień tak naprawdę, tak? Wiesz co, mamy, właściwie na dzisiaj mamy kilkanaście pytań od naszych widzów i słuchaczy. I pierwsze takie pytanie, które nurtuje właściwie wszystkich, skąd ten track Badliner i w ogóle skąd ten dopisek przy Cobrze się bierze? Znaczy track Badliner tak naprawdę wzięło się stąd, że po pierwsze takie wyroby tego typu, one były aplikowane i spotykane głównie na pakach samochodów, pick-upów, ciężarówek. Stąd po prostu to sformułowanie track Badliner. Natomiast dopiero z czasem gdzieś tam zauważono, że te produkty można aplikować na inne części samochodu, na nadwozia, tak? Czy też mogą być inne wykorzystania tego produktu w życiu codziennym, o czym pewnie tak naprawdę będziemy mówić w późniejszym etapie naszej rozmowy. Ale stąd generalnie wzięło się to po prostu to sformułowanie track Badliner. Główne po prostu zastosowanie to były paki pick-upów, ciężarów po prostu. Okay, to wszystko. Ciężkie towary, przesuwanie, odporność na ścieranie, takie Jasne. rzeczy. O tym będziemy jeszcze rozmawiać. Ja bym chciał w takim wprowadzeniu naszych słuchaczy jeszcze zapytać, dlaczego to właśnie z tobą rozmawiamy o Cobrze, no i jak wyglądała ta twoja droga tworzenia tego produktu wspólnie pewnie z twoim zespołem, no ale jakbyś pokrótce mógł powiedzieć, dlaczego to właśnie ty dzisiaj tutaj siedzisz. Znaczy powiem tak, projekt Cobry pojawił się w momencie tak naprawdę po niedługim moim przyjściu do pracy do Nowolu. Na początku dostawałem takie tematy troszeczkę powiedzmy niechciane jak to świeżak. Były to tematy właśnie związane z barankami, i z jakimiś podkładami jednokomponentowymi i gdzieś właśnie pojawił się ten temat Cobry, która na początku była postrzegana jako taki baranek, tylko że dwukomponentowy. Dopiero z czasem, gdzieś w trakcie badań, w trakcie różnych informacji, chociażby z rynku, pojawiły się większe możliwości tego produktu, tak może inaczej, wyłuskanie większych możliwości z tego produktu. I no tak to mówię, dostałem ten temat gdzieś na początku mojej przygody w Nowolu. Realizacja, powiem szczerze, że nie była prosta, bo temat jest dosyć taki nowy. Tak wcześniej tego typu wyrobów tutaj nie mieliśmy. Więc opierałem się i na doświadczeniu, które zdobywałem w aktualnym czasie, ale też nie będę ukrywał, że na doświadczeniu kolegów, którzy byli starsi stażem i już swoje tutaj przeszli. Jeżeli chodzi o projekt naprawdę był dosyć długim projektem, bo to jest rzędu kilkudziesięciu tak naprawdę receptor. Każdy czasami myśli, że dostajemy jakieś ramowe receptury, coś tego typu, a to tak naprawdę nie działa, bo to trzeba wszystko sprawdzić, tak? Czyli takie tworzenie zupełnie od zera. Tak dokładnie tak, tworzysz wyrób od zera. Ja miałem też to fajne u mnie w dziale jest, że dostałem dosyć taką dużą, wolną rękę powiedzmy, tak? Że nie czuję się ograniczony, więc tak naprawdę tym wyrobie mogłem próbować chyba wszystkiego, co przyszło mi do głowy i dzięki temu projektowi też dużą wiedzę sam dla siebie zdobyłem tak naprawdę, nie?
co się później przełożyło tak naprawdę na inne projekty. O jednym z tych projektów pewnie w późniejszym czasie też będziemy rozmawiać. Jasne. Wiesz co, jeszcze zostając przy tym samym początku, chciałem cię zapytać, jak dobieraliśmy surowce do kobry i z czego wynikają te dzisiejsze właściwości kobry, dlaczego ona jest pozycjonowana na rynku tak, jak jest pozycjonowana, no i co możesz powiedzieć o tym, no pewnie w jakimś rodzaju sortowaniu tych surowców, które w ostatecznym etapie znalazły się w tej docelowej recepturze. Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o dobór surowców, tak naprawdę dobór surowców to patrzymy najpierw na ten nasz projekt, tak? Co my chcemy osiągnąć w tym wyrobie, tak? Jakie są jego założenia, jakie ten produkt ma mieć właściwości i w ten sposób na początku dobieramy te surowce, tak? Już też z własnego doświadczenia, bo też dostajemy jakieś nowe surowce, których znamy ogólną charakterystykę, natomiast tak jak mówiłem, no wszystko trzeba sprawdzić w praktyce. Jeżeli chodzi o dobór surowców, to one po prostu też muszą spełniać odpowiednią jakość, tak? To nie mogą być surowce, które, że powiedzmy, jedna dostawa przyjdzie taka, druga przyjdzie zupełnie inna. Takich rzeczy tutaj u nas nie spotkasz. Natomiast też tak jak wspomniałem, tu z rzędu kilkudziesięciu, czy nawet około 100 różnych formulacji przy produkcji tego wyrobu było i tak naprawdę te surowce z tych początkowego etapu, one się też w tym czasie zmieniały w jakiś sposób, tak? Że no powiedzmy, próbowaliśmy osiągnąć jakąś nową właściwość, no nie da się powiedzmy wszystkiego ze sobą pogodzić, więc powiedzmy musieliśmy coś, żeby uzyskać jedną rzecz, musieliśmy troszeczkę gdzieś tam obniżyć drugą rzecz i to w ten sposób działa. I tak dobraliśmy te surowce, żeby, jak to się mówi, był wilk syty i owca cała, czyli po prostu, żebyśmy mieli taki produkt, jaki teraz obecnie mamy na rynku. W moim mniemaniu jest to bardzo dobry produkt, natomiast nie będziesz obiektywny. To nie będę obiektywny, tak dokładnie, tak jak mówisz, tak? Ale miałem okazję przebadać kilka innych bedlinerów konkurencyjnych i widzę pewne różnice, tak? Na naszą korzyść. Swego czasu też był taki Cobra Day przygotowywany i tam właśnie takie porównania też były przedstawiane, tak? Wiesz co, do tego tematu ja jeszcze bardzo chętnie wrócę za chwilę, ale zahaczyłeś o właściwości i to jest, myślę, ciekawy temat dla wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają. Jak z tej jakości surowców, o której powiedziałeś, bo dobrze wiemy, że na rynku bywa różnie i to, że jedna dostawa danego produktu jest o takiej jakości, a druga już zupełnie innej, to w wielu markach niszowych jest absolutnie normalne. Ale właśnie chciałem zapytać o to, jak z tych surowców wynikają dzisiejsze właściwości kobry i co o tym możemy powiedzieć. Powiedziałeś, że powinien być wilk syty i owca cała, to rozwińmy może trochę właściwości tego produktu i powiedzmy naszym potencjalnym użytkownikom, co z tym mogą zrobić i jak powinni się z tym produktem obchodzić, co on potrafi, a czego już raczej nie powinniśmy testować. Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o te właściwości główne kobry, kobra jest przede wszystkim powłoką, która jest bardzo twardą, ale jednocześnie jest też powłoką elastyczną, czyli tutaj musieliśmy znaleźć ten taki pewien kompromis, tak? Druga rzecz jest odporna. Bym powiedział, że jest o dużo zwiększonej odporności na zarysowania, ponieważ w 100% odporna na zarysowania to ona nie jest. W 100% odporne na zarysowania to są powłoki polimocznikowe, które są naprawdę już dużo wyżej stawiane ponad typowe bedlinery. Wilk syty i owca cała, czyli tu mamy ten przykład, tak? Twardość a elastyczność, tak? Tu mamy dwie cechy ze sobą połączone. Druga rzecz, odporność na ścieranie, tak? Mówiliśmy tutaj, że bedliner na paki pick-upów, ciężarówek, tak? Czyli przesuwamy ten towar, czyli tą powłokę ścieramy. Cobra na tle innych bedlinerów, jeżeli chodzi o takie właściwości, wypada dużo lepiej. Jeżeli chodzi o kolejne właściwości, tak jak tutaj mówiliśmy też o tej elastyczności, tak? Mamy w laboratorium takie badania, jak choćby badanie na odporność na uderzenia DuPonta, tak? Czyli mamy ciężarek kilogramowy, który zrzucamy z odpowiedniej wysokości i patrzymy, co się z tą powłoką dzieje, tak? Jeżeli chodzi o kobrę, to zrzucamy tutaj z 90 cm taki kilogramowy ciężarek. Mamy wgniotkę w próbce na blasze i tam tak naprawdę śladu żadnego nie mamy, tak? Żeby cokolwiek się z tą powłoką działo.
Konkurencyjne bedlinery, no już połowa tej wartości, widoczne są przebarwienia i nawet popękania, tak? Także tutaj kolejna rzecz, nad którą króluje nasza Cobra. Jeżeli chodzi o aplikację tym wyrobem, tam wyrób tak naprawdę daje nam szereg różnych możliwości aplikacji i uzyskiwania struktur. Tym wyrobem możemy się po prostu bawić, tak? Dobierając różną dyszę pistoletu, ciśnienie w pistolecie, odległość od elementu, uzyskujemy szereg różnych struktur. Tutaj w karcie technicznej mam tak naprawdę taką, powiedziałbym, ramówkę, jeżeli chodzi o te struktury, bo no, szereg tutaj możliwości jest dużo większy. Produkt jest też dosyć łatwy w obsłudze, tak? Bo no, mamy opakowanie litrowe, w którym znajduje się komponent A, dodawamy do tego utwardzacza, w przypadku Cobry do barwienia, bo tutaj możemy podzielić na dwie różne Cobry, dodajemy również pigmentu, wszystko mieszamy razem ze sobą po prostu w opakowaniu. Musimy zwrócić uwagę oczywiście na to, żeby to wszystko było dobrze wymieszane i odpowiedniej ilości chociażby pigmentu przy Cobrze do barwienia i po prostu aplikujemy, tak? Okej, to jeszcze dopytam od razu o to mieszanie, skoro już o tym powiedziałeś. Czy zalecasz takie mieszanie w opakowaniu, czyli do tego litrowego opakowania, gdzie jest jeszcze miejsce na pozostałe komponenty, dolewam sobie utwardzacz, dolewam sobie ewentualnie pigmenty, które mają zabarwić na odpowiedni kolor ten materiał? I czy ja mogę zwykłym szejkiem potrząsnąć sobie przez kilka minut tą puszką i to jest w zupełności ok? Czy jednak zalecasz inny sposób mieszania? Nie, jeżeli aplikujemy dyszą 4 mm, taką jak mam tutaj w przypadku tej puszki, dedykowane są odpowiednie pistolety, to nie ma to najmniejszego problemu, tak? Ja bym na początku po prostu do komponentu A dodał tego pigmentu i wpierw ten pigment wymieszał i później dodał po prostu utwardzacza i jeszcze raz to wszystko po prostu wymieszał i wystarczy to dobrze wymieszać po prostu intensywnie i możemy powinno spokojnie... być okay. Dokładnie, znaczy nie powinno, tylko będzie ok. Okej. No właśnie, bo jeszcze jedna funkcjonalność opakowania, o której warto wspomnieć i o której powiedziałeś, to, że na typowy UBS-owy pistolet możemy sobie od razu założyć tą puchę i właściwie jechać z lakierowaniem. Dokładnie tak. Mówimy już o lakierowaniu, ale ten etap wcześniejszy jest dość ważny. Właściwie w przypadku każdego lakierowania, ale do Cobry będzie się to odnosić szczególnie, no bo jeśli mówimy o takim hard-userowym użytkowaniu, czyli jeżdżeniu gdzieś tam po krzakach, odpryski od kamieni i tak dalej, no to przygotowanie podłoża jest też bardzo ważne. Gdybyś chwilę mógł o tym opowiedzieć. I dwa, na jakie podłoża i jak przygotowane możemy Cobrę stosować? Znaczy tak, Cobrę możemy kłaść na różnego rodzaju podłoża, są od starych powłok lakierniczych, pod warunkiem, że wiemy, jaka to jest powłoka lakiernicza, bo jeżeli to były jakieś podkłady jednokomponentowe, stare baranki, no to niestety tutaj na to nie położymy, ponieważ Cobra zacznie tak jakby nadtrawać czy odparzać tą powłokę. Natomiast jeżeli to były stare podkłady akrylowe, dwukomponentowe, po przeszlifowaniu spokojnie możemy, i odtłuszczeniu oczywiście, możemy spokojnie Cobrę położyć, możemy kłaść ją na podkłady epoksydowe, na podkład reaktywny możemy kłaść Cobrę, na tworzywa sztuczne po uprzednim odpowiednim zmatowieniu, odtłuszczeniu i zaaplikowaniu podkładu zwiększającego przyczepność. Również możemy Cobrę kłaść. Spotkałem się z tym, że również Cobra jest kładziona na drewno, na sklejki drewniane, na laminaty poliestrowe również, tak, po przeszlifowaniu i odtłuszczeniu. I nie ma tutaj najmniejszego problemu z tym, żeby Cobra się trzymała takich podłoży. Dobra. Chciałem jeszcze zapytać, bo to pytanie akurat dość często pada na naszych profilach facebookowych. Czy możemy położyć Cobrę na jakiś podkład sieknięty ze spraya? I przed chwilą powiedziałeś o tym, że te powłoki 1K, one nie są do końca kompatybilne z tym, co będziemy kłaść w tej wierzchniej warstwie. Gdybyś mógł to o chwilę rozwinąć, bo to nas mocno nurtuje, nas w sensie naszych widzów. Znaczy, jeżeli chodzi o podkłady ze spraya, tak, mówimy, te podkłady ze spraya są to najczęściej podkłady jednokomponentowe, w związku z czym, no tak jak powiedziałem, no podkłady jednokomponentowe niestety odpadają, jeżeli chodzi o aplikację Cobry na te wyroby. No, kwestia po prostu rozpuszczenia, nadtrawienia tego typu powłoki. Okej. To następne częste pytanie to pytanie o Cobrę do barwienia i o ilość tego pigmentu, który powinien się znaleźć w puszce. Co możesz o tym powiedzieć? Czy jeżeli na przykład chcę, żeby ten kolor był intensywniejszy, to mogę dodać więcej tego pigmentu? Co się z tym stanie? I od razu kolejne pytanie.
Co jeśli chodzi o utwardzacz dodawany do samej tej warstwy pigmentowej, jeżeli nie używałbym jej w kobrze, tylko jako warstwę standardową? Czy ten utwardzacz też należy dodać do kobry? Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o intensywność koloru, powiedzmy, który uzyskamy po dodaniu pigmentu, zależy też poniekąd od pigmentu, jaki dodamy, tak? Maksymalnie możemy go dodać do 15% objętościowo, tak, na komponent A. Jeżeli chodzi o utwardzacz jest już tak skonstruowany, że my więcej tego utwardzacza nie musimy dodawać, tak? Okay. Tutaj po prostu on już jest tak przygotowany, że z naszymi pigmentami wszystko jest ładnie usieciowane i uzyskujemy pełną twardość tutaj chemiczną. Tak, dobra, czyli ten standardowy utwardzacz, który mam dołączony w komplecie do kobry, jest w zupełności wystarczający, nic więcej tutaj nie dolewamy. Dokładnie tak. Ideą była to prostota tego wyrobu, żeby nie musieć się martwić o tym, czy musimy dać więcej tego utwardzacza, czy mniej. Jest odpowiednia ilość w puszce tutaj dedykowana. Po prostu wlewamy, mieszamy. Okej, to jeszcze powiedzmy, z jakimi pigmentami kompatybilna jest kobra? Z pigmentami, którymi dysponuje firma Nowol, czyli tutaj pigmenty bazowe Beza 2.0, czy Spectral 2K. Tutaj pigmenty przemysłowo niestety odradzamy z tego względu, że tutaj już jest problem z odpowiednim usieciowaniem tych pigmentów, one są troszeczkę inaczej konstruowane i troszeczkę jest inna odporność chemiczna wtedy tego wyrobu, tej powłoki, którą uzyskujemy. Także tutaj tylko bym zalecał nasze tutaj pigmenty. Natomiast również w trakcie projektowania tego wyrobu, siłą rzeczy sprawdzaliśmy pigmenty innych producentów konkurencyjnych. I powiem szczerze, że z większością, które spotkałem, też nie było problemów, natomiast nie do końca zawsze możemy odpowiadać za pigmenty innych producentów, kiedy mamy własną technologię, tak? Także ja tutaj ja mówię teraz, że powiedzmy sprawdzaliśmy pigmenty konkurencyjne i w badaniach naszych wychodziły dobrze, to nie znaczy, że powiedzmy każdy inny pigment, który zastosujemy konkurencyjny, on też wyjdzie dobrze, tak? Bo tutaj nie wiemy, czy ta receptura pigmentów innych, które są dostępne na rynku, ona się zmieniła w czasie, czy nie. Z naszymi pigmentami to wiemy. Tak? Jasne. Czyli doprecyzowując, gwarantujemy, że będzie działać z pigmentami z systemu Spectral 2K i Spectral Base 2.0. Oczywiście odpada system wodny z wiadomych przyczyn i odpada system przemysłowy. Też o przyczynach przed chwilą powiedziałeś. Dokładnie tak. Okej. Mamy kolejne pytanie, które często pada. Jak różni się odporność kobry w zależności od koloru? Mamy standardową kobrę czarną i mamy ten system do dobarwiania. Pytanie od naszych użytkowników, które pada bardzo często, jest takie, czy jeżeli to będzie kobra czarna, to ona będzie odporniejsza od tych już kolorowanych przez samych użytkowników produktu? Czy ona będzie odporniejsza? Ja bym nie powiedział, że ona będzie odporniejsza, ona może wydawać się końcowo troszeczkę twardsza. Wynika to z tego, że po prostu, że do kobry dobarwiania i do czarnych mamy ten sam utwardzacz. W przypadku czarnej, ten utwardzacz w nadmiarze powoduje nam to, że ta kobra nam bardziej się ciuje i ona będzie po prostu troszeczkę twardsza, tak? Natomiast jeżeli chodzi o kobrę do barwienia, to tutaj może być delikatna tam różnica, ale moim zdaniem to nie będzie zauważalne, jeżeli chodzi o właściwości twardości, tak, końcowe tutaj. Tak, to jest. Okej. To jak mówimy o twardości, spotkaliśmy się też z takimi pytaniami, że skoro kobra jest tak twarda, to na przykład nie nadaje się na podwozia samochodów. Co o tym mógłbyś powiedzieć? Bo z jednej strony ona jest twarda, a z drugiej jest mega elastyczna, czyli doskonale powinna sobie radzić na tym podwoziu. Jaka jest twoja opinia? Moja opinia jest taka, właściwie potwierdzona troszeczkę też gdzieś jakimiś przykładami, które zasłyszałem, czy od kolegów tutaj z lakierników z działu szkoleń, czy różnych jakichś wyjazdów terenowych, że jeżeli chodzi o same podwozia, nie ma z tym problemu. Nie spotkałem się, żeby były jakieś problemy, jeżeli chodzi o odpryski. Tak jak wspomniałeś tutaj, ja też na początku mówiłem, że kobra jest bardzo elastycznym wyrobem, tak? Kiedyś kolega tutaj, Romek Szmytka, na jednym ze szkoleń miał aplikowaną blachę z zaaplikowaną blachą kobry, już w pełni utwardzoną i wyginał ją na wszystkie możliwe sposoby, tak? Może prawie, że zrobił z niej kulkę, bym powiedział, a z tym wyrobem się po prostu nic nie stało, nie spękał, tak? Także tutaj nie ma z tym żadnego problemu, pod warunkiem, że wiemy, co wcześniej przed nałożeniem kobry było na tym podwoziu, bo jeżeli są to jakieś wyroby jednokomponentowe, czy jakieś woski, to nie może być, tak? Musi być odpowiednio przygotowane podłoże. Czyli to przygotowanie powierzchni, o której już przed chwilą powiedzieliśmy. Dokładnie tak, odpowiednio umyte, wyczyszczone, najlepiej jeszcze położony podkład epoksydowy i wtedy kobra, tak. Okej. O podkład epoksydowy jeszcze za chwilę zahaczymy w innym temacie, ale
Chciałbym też zapytać, bo to jest coś, co różnie nasi użytkownicy odbierają. Trzeba rozróżnić twardość użytkową od twardości chemicznej. I czy to jest tak, że ja po aplikacji jutro mogę jechać na rajd i do lasu i przejechać się takim samochodem, czy jednak nie bardzo? No nie bardzo, a to wynika z tego, tak jak wspomniałeś, są dwie twardości, twardość użytkowa i twardość chemiczna, czyli ta końcowa tak naprawdę. Twardość użytkowa polega na tym, że tak naprawdę ten wyrób możemy, samochód, który jest wymalowany takim wyrobem, możemy użytkować, natomiast nie możemy go narażać już na te takie, powiedzmy, ostateczne warunki, docelowe, w którym chcemy go poddać, tak? Czyli do lasu nie radziłbym jeszcze wyjechać, ponieważ może być tak, że kobra będzie jeszcze niedotwardzona, może być miękka, może się łatwiej zarysowywać wtedy, tak? Także tutaj to jest ta twardość użytkowa, a twardość końcowa to już jest ta, kiedy spokojnie możemy wyruszyć na podboje leśne. W przypadku kobry jest to tutaj 7 dni. Oczywiście też twardość końcowa może ulec, ten okres może ulec zmianie z racji warunków, w jakich aplikujemy kobrę, czy później kondycjonujemy dane wymalowanie, dany pojazd wymalowany tym wyrobem. My tutaj te twardości, ten czas podajemy dla warunków około 20 stopni Celsjusza i wilgotności poniżej 60%. Tak? Im wyższa wilgotność, tym po prostu ten produkt nie dotwarza się tak, jak powinien i jest bardziej narażony na zarysowania, na uszkodzenia. Natomiast też tak samo im niższa temperatura, tym ten okres też się wydłuża. Tak? Także tutaj niestety musimy pilnować tego, żeby te warunki były odpowiednie w przypadku aplikacji. Tak? Dobra, to jest bardzo fajny temat, ale chciałbym to jeszcze rozszerzyć. Czy jeśli polakierowałem sobie auto późną jesienią i wiadomo, że te warunki w moim garażu nie są takie, o których powiedzieliśmy przed chwilą, czyli nie ma tych 20 stopni, to jaka jest szansa, że ten wyrób dotwardzi się na wiosnę, jak wyjadę tym autem na słońce? Jaka jest szansa, że on się dotwardzi na wiosnę? Jest duża szansa, bo to jest kilka miesięcy tak naprawdę, tak, w tym momencie. Tym bardziej, że wyjedziesz na wiosnę, no to wyjedziesz pewnie od razu na słoneczko, tam trochę pojeździsz po tym słoneczku i w mojej ocenie powinno być już wszystko ok, tak naprawdę, tak? Okej, czyli jakiegoś dużego zagrożenia nie ma, żeby takie prace wykonywać zimą. Wiadomo, że najlepiej byłoby robić to w tych 20 stopniach, ale jak myślisz, coś się może z tym dziać? Polecam wygrzewanie, tak, jeżeli jest taka możliwość oczywiście, aczkolwiek mówisz, że jeżeli mu aplikujesz w garażu, no to później, po takim długim okresie, no to już powinno się spokojnie dotwardzić, tym bardziej, że wyjedziesz sobie na słoneczko, pojeździsz tam chwilę na tym słoneczku, temperatury dostanie i powinno być wszystko ok, tak? No chyba, że po prostu będziesz miał też wysoką wilgotność na początku, aczkolwiek też przeprowadziliśmy takie badania, gdzie po prostu mieliśmy próbki aplikowane w wysokich wilgotnościach, badaliśmy parametry twardości, porównywaliśmy do normalnych warunków, takich jakie zalecamy i później jak taki wyrób był wygrzewany, to te parametry tak naprawdę wracały do tych parametrów docelowych, tak? Czyli To jest super informacja, bo właściwie można produktu użyć w każdych warunkach. Oczywiście najlepiej w tych zalecanych, no ale jeśli ktoś ich nie ma, to tutaj produkt jest odporny na to, co będzie się z nim działo, jeśli chodzi o te zewnętrzne warunki atmosferyczne. Ale to tak jak wspomniałeś, to musi być też czas, tak? Ja też mówiłem o tym, że po prostu ten okres cały się wydłuży. Okej. Jeszcze wracając do garażu, co myślisz o aplikacji Kobry, na przykład wałkiem, no bo nie wszyscy mają kompresor, nie wszyscy mają pistolet i gdybyś mógł takim mniej zaawansowanym użytkownikom, nie lakiernikom, coś doradzić, jeśli chodzi o takie właśnie garażowe wymalowania? Jeżeli chodzi o garażowe wymalowania, to ja mówię o wałku, też takie wymalowania prowadziłem w przypadku projektowania tego wyrobu. Porównaliśmy się też do konkurencyjnych wyrobów oczywiście. Jest zupełnie inna struktura. Jeżeli chodzi o właściwości, tak naprawdę tutaj właściwości się nie zmienia, no bo tak naprawdę masz utwardza ta sama żywica, te same pigmenty. Tak, natomiast tutaj różni się kwestia po prostu struktury, jaką chcesz osiągnąć. No i tutaj wiadomo, że musisz sobie samemu określić, jaką ty chcesz strukturę osiągnąć, tak, czy bardziej rozcieńczyć ten wyrób, czy też nie, ponieważ możesz go rozcieńczyć. Jest taka opcja tutaj w przypadku Kobry. Tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o malowanie wałkiem. Musisz po prostu sam wiedzieć, czego oczekujesz po tym wyrobie w tym momencie, tak? Ale ta aplikacja ostatecznie nie ma większego znaczenia, jeśli chodzi o tą twardość końcową wyrobu i to, jak on będzie się spisywał na leśnych duktach, to większego znaczenia nie ma, czy położyłem to pistoletem profesjonalnym za 2500, czy położyłem to wałkiem z Castoramy.
niewielkie to będzie miało znaczenie. To jest dalej ten sam wyrób, ta sama receptura, te same żywice, utwardzacz, pigmenty, więc no, tutaj właściwości produktu się nie zmieniają. Okej. Wielu użytkownikom aut off-roadowych zależy na tym, żeby ten wyrób był bardzo matowy. Czy jest jakaś opcja na dodanie, nie wiem, dodatku matującego do Kobry, żeby pogłębić ten efekt matu? Takie badania też prowadziłem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju pasty matujące czy dodatki matujące. I powiem tak, zmatowić się ten produkt udało, natomiast tracimy w tym momencie jego właściwości, tak? Czyli odporność na zarysowania, tą zwiększoną odporność na zarysowania, czy ścieralność, czy twardość, no my to niestety tracimy, bo w tym momencie, jak dodajemy takiej pasty, no niestety trzeba jej dodać dużo, tak, żeby uzyskać efekt, który nas zadowala. W jaki sposób rozcieńczamy ten wyrób, tak? Czyli mamy wtedy mniej tej żywicy, która nam daje tą elastyczność, tą twardość też jednocześnie, tak? Tą odporność na te zarysowania. Także no ja po prostu odradzam wszystkim dodawanie tego typu dodatków matujących, a ze względu na to, że po prostu no tak naprawdę uzyskujemy, pogarszamy właściwości wyrobu, tak? No, a tego chyba nie chcemy, tak? Więc... Jasne. To kolejne pytanie. Bardzo często na tych budżetowych bedlinerach po zarysowaniu gałęzią, gwoździem, czymkolwiek widać białą rysę. Z czego to wynika i dlaczego na Kobrze ta rysa będzie dużo mniej widoczna niż na tych budżetowych rozwiązaniach? Znaczy powiem tak, wynika to z odpowiedniego przygotowania pigmentów, tak? No my tutaj albo inaczej, wynika to od zastosowanego też pigmentu. W przypadku Kobry czarnej ona jest tak skonstruowana, że jak ona się zarysuje, żeby ta rysa była jak najmniej widoczna, tak? Tak jak wspomniałeś, nie wszystkie bedlinery się tak zachowują, tutaj to potwierdzę, bo kilka miałem już w ręce w badaniach. W przypadku Kobry For Color to zależy w tym momencie też dużo od pigmentu, którym dobarwisz, tak? Jeżeli masz pigment, który ma w sobie też dużo bieli kryjącej, no to ta rysa też będzie bardziej widoczna, tak? Jeżeli masz pigment, który nie zawiera tej bieli kryjącej, to zazwyczaj jest tak, że ta rysa po prostu jest może delikatnie jaśniejsza od tego twojego pigmentu, którym dobarwiłeś Kobrę, tak? I stąd to wynika. Bardzo często jest tak, że delikatnie też matką przejedziesz jakąś wilgotną i też ta rysa po prostu jest jeszcze mniej widoczna, więc... A ułatwmy może trochę zadanie doboru koloru Kobry, czy w ogóle bedlinera. Jakie pigmenty będą najbardziej narażone właśnie na widoczność tych rys? Które kolory? Wiesz co, bardzo często spotkałem się z kolorem kaki, czyli tym takim typowym zielonym kolorem, który po prostu faktycznie te rysy gdzieś są bardziej widoczne. I chyba te ciemniejsze dużo mniej. Nie? Te jaśniejsze generalnie są mniej narażone na tego typu widoczną wadę, tak? Okej, a z drugiej strony mówimy o pigmentach kryjących i mniej kryjących, czy jeżeli nie wiem, wymyślę sobie, że chcę auto polakierować na kolor żółty, to nie będę miał problemu z tym, że to, co mam pod spodem, będzie mi gdzieś tam wyłazić? To nie jest tak, że coś za coś? O, wiesz co, w przypadku Kobry tej żółtej nie ma z tym problemu, tak? Że powiedzmy będziesz widział to, co jest pod spodem. Kobra też ma w sobie, ona jest sama w sobie zapigmentowana, tak? Ona posiada wypełniacze oprócz żywicy i to daje nam to, że mamy też to krycie, tak? Czyli teoretycznie powinno być mi dużo łatwiej polakierować coś Kobrą niż standardowym dwukomponentowym pigmentem, jeśli chodzi o żółty na przykład. To na pewno będzie wyższe krycie, tak? Bo tak jak wspomniałem, też masz wypełniacze, które też w tym momencie są barwione, tak? I przez pigment i one same sobie też po prostu kryją. Jakbyś samą Kobrę zaaplikował, bez pigmentu, tą barwioną, to też zauważysz, że ona nie jest transparentna w 100%, tak? Okej. Nie unikniemy tego pewnie i te porównania do konkurencji cały czas na rynku istnieją i istnieją jakieś testy różnych bedlinerów na YouTubie chociażby. My żeśmy duży materiał zrealizowali z Terenwizją i wtedy spędziliśmy sporo godzin, żeby to wszystko przygotować. I o tym też wspomniałem, bardzo dobrze tą kooperację naszą wspominam. Ale gdybyś mógł tak pokrótce, może nawet nie rzucając tymi konkurencyjnymi nazwami bedlinerów, ale gdybyś miał porównać Kobrę do tych topowych rozwiązań na rynku, to co byś mógł o tym powiedzieć? Co mógłbym powiedzieć? Na pewno Kobra nasza jest bardziej odporna na ścieranie.
tak? Czyli przesuwanie różnego rodzaju ciężkich materiałów, typu owoce. Tutaj ten wyrób tym się charakteryzuje, tak? Jeżeli chodzi o elastyczność. Wspomniałem tutaj o wcześniejszym badaniu DuPonta, czyli odpornością na uderzenia. Cobra jest zdecydowanie bardziej odporna od tego typu, od produktów konkurencyjnych, tak? Odporność na promieniowania UV, tak? W warunkach z kondensacją, żeśmy sprawdzali w laboratorium i też Cobra tutaj wykazuje większą odporność. Powiedz naszym słuchaczom, co to znaczy w warunkach z kondensacją. Znaczy jest to cykl po prostu mieszany, gdzie po prostu mieszamy próbki w komorze z promieniowaniem UV. Tutaj my używaliśmy promieni UVB, czyli tych takich bardziej destrukcyjnych. I cykl mieszany polega na tym, że po prostu przez powiedzmy 4 godziny mamy naświetlanie w 60 stopniach, przepraszam, w 55 dokładnie Cobry tymi promieniowaniem, po czym następny cykl to jest po prostu wygrzewanie tego produktu w warunkach z kondensacją, czyli po prostu z wilgocią dużą. Tak? I patrzymy, co się wtedy dzieje i później znowu kolejny cykl 4 godzin polega na tym, że naświetlamy kolejną promienią UV z wysoką temperaturą. Tak to wygląda. Okej. To mamy rozwiązane. Jest sporo pytań o Cobrę od jednostek specjalnych polskich, czyli na przykład panowie strażacy z OSP, straże miejskie. Co myślisz o takich zastosowaniach Cobry? Jest też sporo pytań, od razu dodam, o temperaturę. No i na przykład było pytanie od straży miejskiej o antypoślizgowość tej paki, gdzie oni przewożą podejrzanych. Co można z tym zrobić? Czyli dwa ważne parametry, odporność na temperaturę i antypoślizgowość Cobry. Jak możemy tym 2 parametrom zaradzić? Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o ten drugi parametr, który mówisz, czyli tam antypoślizgowość, sprawa jest bardzo prosta. Po prostu specjalny dodatek antypoślizgowy, który dodajemy do Cobry i po prostu aplikujemy tak jak zwykły wyrób, tak jak zwykłą Cobrę. I ten dodatek po prostu nam daje to, że mamy tą antypoślizgowość, tak? My się tutaj w tym momencie nie poślizgniemy na tym, nie wywrócimy się i mamy taką bardziej szorstką powierzchnię. Natomiast jeżeli chodzi o te parametry palności, tego typu rzeczy, myślę, że takich badań do tej pory nie prowadziliśmy z tego względu, że takich konkretnych zapytań tutaj w stronę laboratorium nie było, więc ciężko mi się odnieść tutaj do tego, jakie wysokie temperatury Cobra wytrzyma. Myślę, że jakby były konkretne zapytania, to po prostu wtedy byśmy mogli Cobrę wysłać do odpowiednich instytucji, które się tym zajmują, jeżeli chodzi o badania palnościowe. Dobrze, czyli odpowiedź jest taka, że jeśli będzie taka konieczność, to jesteśmy otwarci, żeby o tym rozmawiać. Dokładnie. Super. Chciałbym wrócić jeszcze do tego tematu antypoślizgowości, bo to jest dość ciekawe rozwiązanie. Mówimy o specjalnym piasku, nie wiem, czy możesz to nazwać inaczej, który dodaje się do samego wyrobu. Dodaje się go po aplikacji, już rozrzucamy ten piasek, czy dodaje się go do wyrobu i w trakcie aplikacji z odpowiednią dyszą on jest nanoszony razem z wyrobem. Jak to wygląda? Ale to wygląda tak, że jest specjalne kruszywo, tak? Nie jest to typowy piasek kwarcowy. I dodajemy to do komponentu, którym będziemy aplikować. Czyli dodajemy to do komponentu A, zgodnie z zaleceniami z karty technicznej. Mieszamy to z utwardzaczem. W przypadku Cobry do barwienia jeszcze jest pigment oczywiście w międzyczasie i spokojnie możemy tym aplikować. Musimy też troszeczkę uważać na wysokie ciśnienie, bo jak będziemy aplikować z wysokim ciśnieniem, istnieje ryzyko, że powiedzmy gdzieś ten piasek może czasami nam się od powierzchni odbić. Także też trzeba oczywiście odpowiednie warunki ochrony osobistej zachować w przypadku takiej aplikacji. Natomiast tak jak wspomniałem, wystarczy po prostu dodać to do puszki, do opakowania i możesz tym aplikować bez najmniejszego problemu. Tak. A jaka jest minimalna dysza przy aplikacji razem z piaskiem? Wiesz co, myślę, że dyszą 2,5 mógłbyś spokojnie zaaplikować ten piasek. Tak, on tam... O temperaturze powiedzieliśmy, jest też sporo pytań o to, czy Cobrę trzeba pokrywać jakimiś dodatkowymi warstwami, albo nawet czy można ją pokryć lakierem bezbarwnym na przykład. Czy widzisz w tym jakikolwiek sens? No bo wydaje się, że tutaj tracimy jakby te właściwości Cobry, którą położyliśmy chwilę wcześniej. Znaczy, to jest dokładnie tak jak mówisz, tracimy właściwości produktu
Oczywiście możesz położyć czy bazę, czy lakier bezbarwny na kobrę. Tak, natomiast pytanie, tak jak mówisz, no jaki to ma sens? Jedyny sens, jaki widzę w tym, to jest po prostu jakiś efekt wizualny. Tak, jeżeli to będzie auto, którym po prostu będziesz, nie wiem, no jeździł gdzieś po mieście, a nie po jakichś lasach, no to wiesz, i będzie się podobać to, że ono będzie w większym połysku, czy na przykład byś chciał mieć kobrę pokrytą lakierem metalicznym, chociaż w sumie nigdy jeszcze lakierem metalicznym kobry nie pokrywałem, ale mogłoby to mieć jakiś sens tak naprawdę, tak? Bo jeżeli tutaj możemy wrócić troszkę do tematu dobarwiania i pigmenty metaliczne. No pigmentem metalicznym na kobry nie zabarwisz tak, jakbyś tego chciał, ponieważ te wszystkie drobinki aluminium, one po prostu tak jakby utopią się w tym wyrobie, tak? One nie wypłyną na wierzch, tak jak w przypadku na przykład bazy, którą kładziesz cienko na powierzchnię. Czyli tak? Srebro będzie zwyczajnie szare, a nie srebro. Dokładnie tak, dokładnie tak. Tutaj akurat jeszcze mi się nasunęło po prostu odnośnie dobarwiania taka uwaga. Jasne. Kobra jest często mylona, w ogóle bedlinery są często mylone z powłokami, o których już powiedziałeś jedno zdanie, czyli z polimocznikami. Gdybyś mógł powiedzieć, czym różnią się po pierwsze chemicznie i też odpornościowo, czym różni się Kobra od Linexa, który jest najbardziej chyba popularnym polimocznikiem. Pomijam to, że on po pierwsze no cenowo bardzo odstaje od bedlinerowych rozwiązań. Dwa, jego aplikacja też nie jest najprostsza. To chciałbym, żebyś chwilę naszym słuchaczom o tym powiedział. Powiem tak, jeżeli chodzi o te Linexy, produkty polimocznikowe, to jest zupełnie inna chemia, tak? Tam już są inne te wiązania, te wyroby są dużo szybsze. Tak jak nazwa wskazuje, występują wiązania po prostu polimocznikowe. Jeżeli chodzi o Kobrę, są to wiązania poliuretanowe, które są po prostu no, słabsze. Line-X, czyli tego typu powłoki, one są dużo i raz, że wydają się być twardsze, są bardziej odporne na zarysowania, ale też są bardzo elastyczne. Kiedyś takie próbki też zostały do firmy, tym laboratorium przywiezione dla pokazania i no, różnica jest duża, tak? Jeżeli ktoś będzie porównywał Kobrę naszą z Linexem, no to nie jest dobry pomysł, tak? To jest zupełnie dwa różne wyroby. Nie da się tego porównać, wręcz nie można tego porównać ze sobą. Tak? A jakieś minusy tych powłok polimocznikowych? Można je znaleźć, czy już sama cena gwarantuje, że on będzie dużo bardziej odporny na wszystko, że będzie matowy lub w połysku, tak jak chcemy? Jak to wygląda? Wiesz to minusy tych powłok polimocznikowych. Bardziej może być kwestia surowców, których używamy do produkcji tego typu powłok, bo one są bardziej wrażliwe po prostu na starzenie się, tak? A starzenie to również nagłe przyspieszanie tego typu wyrobów. Jeżeli chodzi o jakieś takie parametry mechaniczne, no to te produkty jednak są bardzo, bardzo wysoko po prostu postawione, tak? Okej. Dobra, wróćmy do naszej Kobry. Często mówimy o tym, że ktoś nie do końca zgodnie z naszymi wskazaniami wymieszał, zaaplikował. Wszystko jasne możemy znaleźć w kartach technicznych, ale gdybyś powiedział o tych najczęstszych błędach, jakie popełniane są przy użyciu właśnie bedlinerów, no i czego nasi słuchacze powinni się wystrzegać? Znaczy powiem tak, bardzo częste błędy to jest to, że dodamy na przykład za dużo pigmentu, tak, albo coś będzie niedokładnie wymieszane. Kolejny temat to jest, tak jak pytałeś wcześniej, mówiłeś o tym utwardzaczu, czy musimy go dać więcej, czy nie. Czasami po prostu ktoś może sobie nie zdawać sprawy z tego, że taki utwardzacz jest tak skonstruowany, że go w zupełności wystarczy, innego po prostu więcej, tak? Czyli po prostu automatycznie ten produkt będzie miał zupełnie inne struktury, może wtedy ściekać nawet, tak? Jeżeli zadamy za dużo, ponieważ go po prostu najzwyczajniej w świecie za bardzo rozcieńczymy ten wyrób, tak? To są takie najczęstsze błędy. Spotkałem się jeszcze w kwestii błędów, to nieprzestrzeganie tych warunków aplikacji, tak? Czyli za duża wilgotność i później problem reklamacyjny, bo powłoka się rysuje, tak? Jak dociekamy gdzieś bardziej, robimy taki wywiad środowiskowy, no to okazuje się, że po prostu te warunki były na przykład pod chmurką, tak? Ktoś sobie latem aplikował pod chmurką, zostawił to na noc, rano była wilgoć, tak? I to wszystko miało wpływ po prostu na dotwardzenie się tej powłoki, tak? A jeśli chodzi o samo przygotowanie powierzchni, na przykład użycie odpowiedniej gradacji papierów czy odtłuszczenia,
Jakie tutaj masz wskazówki? Znaczy, no, powierzchnia oczywiście też musi być bardzo dobrze przygotowana, tak? Jeżeli chodzi o gradację papierów, dobieramy je w zależności od tego, jakiego typu położa będziemy mieć, tak? Czy to będą podkłady akrylowe, czy to będzie podkład epoksydowy. Podkład epoksydowy możemy nawet pokrywać do 12 godzin bez szlifowania. Natomiast wiadomo, że podłoże musi być dobrze odtłuszczone, tak? Musi być czyste przede wszystkim. Czyli żadnych zapyleń z wcześniejszego Dokładnie szlifowania tak. i tak dalej. Dokładnie tak. Okej. Na koniec już właściwie chciałbym jeszcze Cię zapytać o produkt, który do tej pory nie był dostępny na szerokim rynku. Jest to Cobra Superior. Co o tym produkcie możemy powiedzieć i czym różni się ta standardowa nasza żółta Cobra od tej Super Cobry czerwonej? Jak mógłbyś opisać te dwa produkty? Wiem, że mnóstwo czasu spędziliście też w labo opracowując recepturę tego nowego produktu. Mieszko, twoje 2 minuty na reklamę Superiora. Znaczy powiem tak, Cobra Superior jest to wyrób, który ma jeszcze większą odporność na zarysowania i odporność na ścieranie, jak Cobra, tak, jest dużo bardziej odporny mechanicznie, jest równie elastyczny. Jeżeli chodzi o wspomniane zarysowania, no to tutaj już tych śladów, tak jak wspomniałeś wcześniej, że pojawia się biała kreska, już tutaj tego tak nie uświadczysz, to już nie jest tak widoczne, jeżeli w ogóle zadrapiesz ten wyrób, bo ta odporność jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tak jak tutaj też mówiliśmy, swego czasu był przygotowany Cobra Superior Day i tam były też takie parametry tego wyrobu pokazywane. Przyjechali do nas klienci z różnych warsztatów z całej Polski, było robione wymalowanie i widać było po prostu, że po prostu ten wyrób zrobił duże wrażenie, tak? Przede wszystkim szybkość tego wyrobu, bo on jest też dużo szybszy, jeżeli chodzi o Cobrę naszą standardową, żółtą. Szybkość mam na myśli tutaj bardziej tą taką twardość użytkową i twardość końcową, ponieważ ten pierwszy etap takiej pyłosuchości jest na podobnym poziomie, tak? Czyli pyłosuchość, czyli po prostu, że możesz sobie po prostu palcem gdzieś tam przejechać po tym wyrobie i śladu nie zostawisz, natomiast tą twardość użytkową Cobra Superior uzyskuje już na drugi dzień. Twardość końcową już masz po 4 dniach, podczas kiedy Cobra żółta ma to użytkową ma po 3 dniach, a końcową chemiczną masz po 7. Dokładnie tak. Także jest dużo szybszy, jest dużo twardszy, jest równie elastyczny, jest mniej narażony na wszelkiego rodzaju zarysowania, bardziej odporny na ścieralność. Tutaj spotkałem się właśnie też podczas tego dnia Cobra Superior Day ze stwierdzeniem, że Cobra Superior to jest coś pomiędzy standardowymi bedlinerami a powłókami polimocznikowymi, tak? Tutaj moglibyśmy tak to w jakiś sposób uszeregować, jeżeli byśmy chcieli to w najprostszy sposób zobrazować, tak? Trzeba też podkreślić, że na Cobra Superior Day zaprosiliśmy właściwie najlepsze warsztaty w Polsce zajmujące się autami offroadowymi. No i wszyscy oni mieli olbrzymie doświadczenie też z kobrową konkurencją, a tak jak powiedziałeś, no, byli zdumieni, co ten wyrób potrafi. Tak, pamiętam, że była też taka sytuacja, że byliśmy przed tym całym pokazem, mieliśmy wylakierowane auto, które już pół roku jeździło po lesie i to auto przyjechało tutaj na ten pokaz, tak, i na tym aucie nie było żadnej rysy widocznej. No, to też zrobiło wrażenie, nie tyle powiedzmy samo wymalowanie, tak, bo wymalowanie jest świeże, można powiedzieć, że jest super, ale auto, które już przez pół roku jeździło po lasach, faktycznie wyglądało, jakby świeżo z lakierni wyjechało. No i to była super wizytówka akurat dla Cobry Superior. Jeszcze dodamy, że Cobra Superior występuje w takim zestawie z podkładem epoksydowym, który jest specjalnie dla niej stworzony. Myślisz, że można powiedzieć, że to jest cały system? Jak byś to ujął w słowa? Wiesz co, tak, moim zdaniem jest to cały system. Też po to był zaprojektowany podkład epoksydowy Cobra Epoxy do Cobry Superior. Wynika to z tego, że z doświadczenia, im szybsze wyroby, tym te przyczepności po prostu są gorsze, tak? Stąd zalecamy po prostu użycie podkładu epoksydowego Cobra Epoxy, do którego po prostu Cobra przyczepność ma jak najbardziej bardzo dobrą, tak? Jeżeli tutaj chodzi o przygotowanie jakichś takich podłoży stalowych, czy ocynków, czy aluminium, to Cobra Epoxy jest podkładem, który jest w tym momencie niezbędny. A druga też zaleta tego podkładu, uzyskujemy jednolite tło,
Cobra Superior jest troszeczkę mniej wypełnionym produktem od Cobry żółtej, tak? W związku z czym tego pigmentu w środku, wewnątrz jest mniej, więc a z jednej strony to jest na im plus, ponieważ tak jak wspomniałem, tej rysy wtedy, ta rysa, jeżeli już taka się pojawi, jest dużo mniej widoczna, no ale też są pigmenty, które mogą być wrażliwe wtedy na krycie, tak? Czyli to tło wtedy będzie miało zwyczajne znaczenie. Dokładnie, tak. To też jest taka dodatkowa cecha, jeżeli chodzi o ten system. To jeszcze na koniec, masz jakieś triki dla naszych użytkowników Cobry, które mogliby wykorzystać w swoich warsztatach czy garażach? Jak można postępować z tym produktem, żeby on spełnił swoje zadanie i miał swoje właściwości już na samym końcu przy użytkowaniu pojazdu? Powiem tak, jeżeli chodzi o triki, wydaje mi się, że jest to na tyle prosty wyrób w obsłudze, że tutaj nie są potrzebne jakieś specjalne triki do aplikacji. Aplikacja tym produktem to moim zdaniem jest po prostu zabawa, tak? Bo możesz wszelkiego rodzaju różne struktury osiągać, tak? Dobierać sobie parametry, czy odległości, czy ciśnienia, o czym też wcześniej wspominałem, czy dyszy. I uzyskujesz tak naprawdę co chcesz z tym wyrobem, tak? Jest to bardzo, bardzo prosty wyrób w obsłudze. Przy czym pamiętajmy o bardzo ważnych rzeczach, też o których były tutaj kilka razy dzisiaj wspominane, to, że musi być wyrób dobrze wymieszany ze sobą, z utwardzaczem i z pigmentem. I żebyśmy przestrzegali też tych warunków, w jakich aplikujemy, czyli żeby nie było to za duża wilgotność, ponieważ te parametry końcowe będą niestety zdecydowanie gorsze. Tak? Czyli podsumowując, można powiedzieć, że Cobra spełni swoje zadanie i w takim przydomowym garażu, gdzie chcemy sobie odświeżyć swoją ładeniwę, ale sprawdzi się też w profesjonalnych warsztatach, które auta off-roadowe przygotowują dla zaawansowanych użytkowników. No i same warsztaty mają najwyższej klasy wyposażenia. Moim zdaniem tak. Okej. Mieszko, bardzo Ci dziękuję za udział w naszym podcaście. Myślę, że rozjaśniliśmy trochę Cobrę Badliner i Cobrę Superior naszym potencjalnym użytkownikom tego produktu. Śledźcie nas w social mediach, sprawdzajcie nasze nowości na kanale na YouTubie. No i zapraszamy też do słuchania pozostałych podcastów na Spotify. Do zobaczenia, trzymajcie się.